Cześć wszystkim, witamy Was razem z Agnieszką w tym słodkim kawałku kolejnym. Dzisiaj rozszerzymy temat, który zaczęłyśmy w poprzednim odcinku na temat składania tortów. Miałyśmy jakby powiedzieć, no nie spodobał mi się za bardzo sposób Agnieszki, w jaki ona sposób zabezpieczała torty przed tym, aby jej nie obeschły. Ten biszkopt, pamiętacie, górna warstwa, często nam obsycha w lodówce. No, ja mam inny sposób, Agnieszka ma inny. Zaraz sobie je omówimy. Ale zanim to obejrzycie, koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał, klikając ten przycisk poniżej, aby nasz kanał nie zniknął w czeluści internetu. Zapraszamy. Tak jak mówiłam, Agnieszka w poprzednim odcinku, nie wiem czy to było w poprzednim, nie wiemy. Tam we wcześniejszym, tutaj macie link. Tak. Zobaczyłam, że Agnieszka zabezpiecza swój tort złożony w taki dziwny sposób. Używa dosłownie 2 kawałków folii spożywczej. Ja robię to nie od zawsze, ale jak już dowiedziałam się o tym sposobie, żeby zabezpieczyć sobie tort, żeby nam nie obsychał w lodówce, to używam 1 kawałka i mi się to sprawdza. Jestem ciekawa, jaki ma powód Agnieszka, żeby używać aż 2 kawałków, bo to już Agnieszka nie jest ekologiczne, nie powiem. To nie jest ekologiczne w ogóle, ale tort jest bardziej bezpieczny. No ale dobra, zacznijmy od Ciebie. Pokaż, jak Ty to robisz. Ja używam folii spożywczej, takiej zwykłej sklepowej. Biorę sobie kawałek. Mam złożony tort. Wyobraźcie sobie, że mam złożony tort. Ja przez długi czas, słuchajcie, nie zabezpieczałam tortu, bo jakoś nie wiedziałam, że można sobie folią zabezpieczyć, a miała się ten problem, że jak po wyciągnięciu go z lodówki, to mi te brzegi biszkoptu obsychały. Tak, trochę się też wtedy kurczy, tak się zawsze tam próbowałam go nasączyć dobrze, ale jak nasączyłam za dobrze, to mi też opadał ten górny, więc miałam jak kremem, to w środku tego biszkoptu musiałam grubszą warstwę kremu maślanego dać, więc to nieładnie wyglądało. Więc dowiedziałam się właśnie o takim sposobie, że można sobie zabezpieczyć folią. Ja używam nożyczek do cięcia. Wiem, że niektórzy ładnie rąkami sobie potrafią. Agnieszka, nie rób mi. Nic nie mówię, nic, dobra? Ja mówię, wszystko ładnie jest zrobione. Bardzo dobrze. No i sobie tak obkładam. Tak próbuję go to przykleić. Nie zawsze mi wychodzi, ale jak jest tort złożony, to już ten rand jest chłodniejszy troszkę, bo go trzymałam wcześniej w lodówce już No i w ten sposób pięknie 1 warstwa i trafia do lodówki. Może się krótsza, bo ja to tak wycięłam sporo, ale wiecie, że się krótszą. Sporo, bo moja to sobie ucięła więcej. Nie, pokaż swoją wersję i zobaczymy. Słuchajcie, zacznę od tego, że ja nie używam tej folii. Tej sklepowej bardzo nie lubię, bo Czego? nie trafiłam na taką folię, która się klei, no bo zwróćcie uwagę, że ona tak niespecjalnie się klei. Jakby był bardziej wilgotny, najlepiej wilgotny rand, no to klei się lepiej. Tak. Ale strasznie mnie to zawsze irytuje, bo ona nawet sama do siebie się nie chce kleić, a co dopiero do czegoś, więc staram się takiej nie używać. W ostateczności, jak gdzieś już mi braknie mojej folii, to wtedy kupuję sobie tą. Bo ja używam innej i ona na przykład, jak widzę tą Twoją, bo są folie spożywcze, które się tak fajnie odklejają, że po prostu właśnie nie przyczepiają się do siebie. Ale jest taka folia, nie wiem czy to gorszej jakości, czy innej marki, która po prostu klei się tak, że jak mi się tak sklei, to nie potrafię rozkleić. Więc może na to trzeba moja też się tak klei. Tutaj ta, nie? Tak. Ja używam trochę takiej innej folii. Ona jest zawsze sprzedawana w takich większych rolkach i ja kupuję w takich dużych hurtowniach spożywczych, które można prawie w każdym większym mieście znaleźć. Ona jest po prostu o tyle lepsza, że bez problemu przykleja się do wszystkiego w zasadzie. Do siebie, czy jak na przykład foliujecie coś, nie wiem, nawet jakąś inną spożywkę, niekoniecznie torty, to ona po prostu lepiej łapie i mniejsze ryzyko, że gdzieś się rozklei. Natomiast ja swój tort zdecydowanie inaczej przykrywam i nie robię tego tak jak Magda. Słuchajcie, dlaczego nie robię tego tak jak Magda? Dlatego, że jeśli mam tort, on jest niższy od rantu i pomiędzy tortem a folią jest przestrzeń, Tak. jest powietrze. I teraz, w momencie, kiedy ten tort leży w lodówce kilkanaście godzin, no to z tego naszego biszkoptu zaczyna parować wilgoć. I po tych kilku godzinach, czy tam kilkunastu, na folii jest woda. Ona jest wilgotna. Zauważyłam to. No to właśnie dlatego, że paruje sobie to, co sobie nalałaś na biszkopt,
to sobie paruje, bo nam się kojarzy parowanie, że jest tylko wtedy, kiedy jest ciepło, a to wcale tak nie jest. Paruje nawet jak jest zimno, nawet w lodówce. Więc sobie ten nasącz po prostu paruje na tą naszą folię, wtedy jest ta warstewka i tak naprawdę część tego nasączu, który dałaś sobie na tort, odparuje i znajduje się na folii i potem sobie razem z folią to ściągamy. Więc nie ma tego nasączu już tyle, ile dałaś go na początku. Dlatego ja to robię na 2 razy. Ja też nakręcę Wam to jakby z bliska i za chwileczkę zobaczycie. Natomiast ja zawsze robię to w ten sposób, że najpierw nakładam sobie kawałek folii. Ja nie używam nożyczek, tylko odrywam. Teraz sobie ten kawałek folii dociskam do biszkoptu i do biszkoptu się nie klei, no bo biszkopt wiadomo ma jakby inną strukturę i się nie klei, więc wkładam tutaj do środka tak, żeby jak najbardziej zabezpieczyć tą przestrzeń i żeby była ta folia jak najbliżej do naszego biszkoptu. Jeśli rand jeszcze jest wilgotny, no to lepiej się troszeczkę to robi, ale mimo wszystko, kiedy sobie tak włożę, to tutaj troszeczkę widać, że no, nie wszędzie dociska, w szczególności przy brzegach. Dlatego jak zrobię to już tak, to żeby nigdzie mi nie parowało, to nakładam sobie drugą warstwę, odrywam sobie ręką. I teraz mam szczelnie zamknięte, czyli co się wydarzy w lodówce? Nie wyparuje mi ta wilgoć, ponieważ jakby nie ma tej przestrzeni pomiędzy... Nie śmiej się! Bo ja mam pytanie i zaraz Cię coś zapytam, zobaczymy co odpowiesz. Pomiędzy biszkoptem a folią nie ma tej przestrzeni, więc nie ma gdzie sobie wyparować. Lekko wilgotna oczywiście folia będzie, ale tylko lekko wilgotna, a nie, że spora część tego nasączu wyjdzie. Więc ja to robię w ten sposób, a teraz pytaj. Pytam, bo jak zajmę Ci tą warstwę i powiedz mi, nawet jak tutaj nie do końca obkleisz, zostanie jakaś mała szczelina, to czy jest możliwość, że Ci cała ten woda odparuje? Cała nie, ale częściowo tak, dlatego ja dla świętego spokoju, żeby mnie nie obsychało. Tak, bo w momencie, kiedy gdzieś ta folia gdzieś tam nie dopycha i zostaje nam puste miejsce, no to z tego miejsca cały czas będzie parowało. Jak taki kawałek, to tak, no tutaj zrobiłam to bez przesady, z przesadą taką. Ja w domu, tylko tą warstwę zrobić bez tej i zobaczymy, czy będzie duża różnica. Dobrze, natomiast ja robię zawsze w ten sposób, zawsze w taki sposób. Jeśli tort na przykład ma poleżeć w lodówce, tak jak na przykład przekładam sobie torty kremami na bazie masła albo budyniowymi, które tak naprawdę po przełożeniu po 2-3 godzinach można już wyciągnąć i tynkować. I wiem, że ten tort nie będzie tam leżał kilka godzin grubych albo nawet kilkunastu, no to wtedy robię to tak jak Ty. Nie ma tej potrzeby, żeby przyklejać tą dodatkową warstwę. Ale jeśli ten tort ma leżeć sobie 6, 8, 12 godzin w lodówce, no to wtedy robię sobie te 2 warstwy, bo to jest zdecydowanie dla mnie bardziej bezpieczne. Bo najgorsze jest to, że jak biszkopt, no jakby tak obsach sobie całkiem, no on się też kurczy, tak, więc w szczególności przy takim klasycznym biszkopcie, a nie przy biszkopcie na przykład olejowym albo z masłem, no to on będzie bardzo obsychał, więc ja sobie wolę to zrobić na 2 razy. Tutaj nie jestem eko niestety, ani nie jestem ekonomiczna, ani ekologiczna, ale robię sobie te 2 warstwy tak dla świętego spokoju, żeby potem ten nasącz został tam, gdzie jego miejsce. To ja sprawdzę to, czy mi jedna Sprawdź, przetestuj, no, ale tutaj... Wiem, że Ty zostajesz przy swoim, ale... Nie, po prostu 2 folie, bawienie się z 2 kawałków, no ale ja rozumiem, że jak robicie torty na zamówienie, to te torty muszą mieć już pewność, że ten tort idealny będzie, a ja robię w domu, to... Tak, a jeszcze jedno, widzisz, na co mi wpadło do głowy teraz, bo pytałeś, dlaczego też nie chcę, żeby był gdziekolwiek odsłonięty. No bo jednak zapachy lodówkowe, u mnie to nie jest problem, bo ja mam tylko torty w lodówce, ale jeśli będzie ta przerwa i będziesz miała tą nieszczęsną kiełbasę albo cebulę, no to się wtedy dostanie do tego naszego mnie przekonałaś, ale ja powiem mężowi, że nie kupował kiełbasy w tym dniu. Więc można tak i tak. Słuchajcie, to był pierwszy odcinek, gdzie mamy różne zdania na ten temat. Muszę przetestować ten sposób Agnieszki sama i zobaczyć, czy faktycznie działa. Ale powiem Ci, że Agnieszka... Zostajesz przy swoim. Tak, w ogóle ja bardzo długo nie robiłam tego. Właśnie obsychały mi te biszkopty, ale znalazłam taki sposób, że nasączałam ciut więcej.
tak odparował, tylko z tym ciut więcej trzeba też uważać, bo jak jeśli ma delikatny biszkopt, Tak, można to jak przesadzić. przesadzić, zbyt dużo damy nasączenia, ten środek się robi wklęsły, jak mówiłam to wtedy, Ja nie? nasączam zawsze każdy biszkopt dokładnie tak samo. Dokładnie tak samo nasączam, więc nie będę go nasączała bardziej, bo to też musiałabym się nad tym skupić, więc dla mnie opcja z folią jest lepsza. A jeszcze na początku, jak moje przygody No. z tortami, to ja, że powiedziawszy, na początku była kilka tortów, w ogóle nie nasączałam górnego biszkoptu, bo nie byłam pewna, czy się nasącza ten górny, słuchaj, więc tak mi chodziło. A później jak nasączałam, to robiłam to mniej niż te poprzednie. Nie wiem, Okej. bałam się, że po prostu, nie wiem, miałam wrażenie, że on po prostu jakby będzie bardziej nasączony, bardziej mi się, wiesz, robi wklęsły. Tak jakieś miałam obawy dziwne. Dopiero później jakoś tak się zaczęłam normalnie go nasączać. Ale też więcej takich ciekawych rzeczy. Ja tak jak grzebię tam po tym internecie, gdzieś coś widzę, albo też czasami moi kursanci na szkoleniach o coś mnie pytają i to dla mnie też wtedy są takie zabawne sytuacje. Na przykład akurat to osobiście widziałam, bo zostało mi pokazane, kiedy ktoś przed włożeniem ostatniego biszkoptu nasączał go nie od góry, tylko od tej drugiej strony i nasączoną częścią biszkoptu ten mokry biszkopt wkładał, w sumie to nie wiem w ogóle po co i dlaczego. Bo nasączenie nie idzie w górę. No Woda nie, no pójdzie idzie w dół, więc tak naprawdę ta góra biszkoptu dalej będzie sucha. W ogóle nie rozumiem po co coś takiego. Każdy biszkopt, moim zdaniem, trochę odbiegamy znowu od tematu, tutaj miała być o folia, jest nasączanie biszkoptów, ale każdy biszkopt powinien być tak samo nasączony. W taki sam sposób, w tym samym miejscu, taką samą ilością. No bo to nie jest fajne, kiedy jesz kawałek tortu i tak, dolny biszkopt jest fajny, nasączony. Ten środkowy jest nasączony, a górny nie, bo się torciara bała. Tak? No tak jak jadłam te moje torty na początku, to tak było. No. Ale ja się uczyłam się. Nie, no ja rozumiem, ale słuchajcie, nie, każdy biszkopt powinien być tak samo nasączony i ten od góry też powinien być nasączony tak samo jak każdy A powiedz inny. mi, mówisz tą samą ilością, ty sobie mierzysz, na przykład, nie wiem, dajesz na jeden biszkopt 60 mm, nie milimetrów, tylko mililitrów nasączenia? Absolutnie nie, w ogóle tego nie mierzę, ja po prostu mam swoją butelkę do nasączania, tak zwany nakropek. No, używam jej, Agnieszka. Tak, chyba pokazywałaś tak, też u siebie. na moim Instagramie gdzieś jest chyba w zakładce takiej, są te wyróżnione relacje, składanie tortu, tamtą butelkę pokazuje, ona jest naprawdę super. Chociaż na początku się ją bałam używać, bo ona, jak w porównaniu do innych, nie wiem, rzeczy, to ona bardzo dużo wody leje. Tak, no ale trzeba to wyczuć. też jak się mocno naciśnie, nie? A to mówię na Instagramie, sobie obejrzyjcie. Tak, dlatego ja używam nakropka i ja po prostu już wiem tym dociśnięciem ręki, Tak. mam już to wypracowane, wiem jak mocno nacisnąć, żeby poszła konkretna ilość nasączenia, więc nie róbcie tego, nie nasączajcie biszkoptu przed włożeniem. Bo wiem, że są takie osoby, które Wam dokładnie na Instagramie czy gdziekolwiek Wam mówią, że one używają dokładnie 50 ml płynu na jeden biszkopt. Ja już na ten temat mówiłam też na Instagramie, ale myślę, że ten temat poruszymy w kolejnym odcinku, zrobić odcinek o nasączaniu. powiemy Wam, dlaczego właśnie to, takie jedna miarka nie sprawdza się na przykład w Waszych tortach. Tak, więc to jest takie, tak jak już miało być o folii, jest o nasączaniu. Nie rób, ja wrócę cały czas do tego, bo to naprawdę dużo osób różne rzeczy mi opowiada właśnie o tym, gdzie coś zobaczyli w internecie i nie wszystko jest racjonalne i to jest kompletnie nieracjonalne. Nasącz zawsze idzie w dół, więc biszkopt powinien być nasączony od góry, żeby pod wpływem grawitacji sobie ten nasącz zszedł na dół. No a jak już sobie ładnie nasączycie, to potem trzeba sobie zabezpieczyć folią, zamknąć swój tort i dopiero wtedy schować do lodówki, żeby nic nam nie wyparowało. Dzisiaj zobaczyły się dwa sposoby. Sobie przetestujcie obydwa najlepiej. Dajcie znać koniecznie, Który sposób Wam się bardziej spodobał i się sprawdza, nie? No, przetestujcie i wtedy powiedzcie. Będzie team Agnieszka, team Magda. No, będziemy miały zawody. No i tym właśnie tym miłym akcentem kończymy nasz dzisiejszy odcinek. Taki krótki. Tak. Dajcie nam znać, czy Wam się spodobało, czy sprawdziły się te dwa sposoby, który Wam się lepiej sprawdził. To też będzie informacja dla mnie, czy mam się coś zmienić u siebie. Nie, no, jeszcze przedłużę trochę ten odcinek. Jak Ci jest tak dobrze, to sobie tak rób, tylko potem po prostu mogą się pojawić jakieś takie problemy, gdzieś tam coś wylatuje, więc ja Wam pokazuję tą drugą opcję, która mnie się po prostu bardziej sprawdziła, żeby tego nie nasączać. Ja robię torty dla siebie w domu, więc no, mi to tam jak troszkę będzie suchy, to mi naprawdę to nie szkodzi, zostanie zjedzony. A myślę, że moim klientom byłoby jak ktoś robi zamówienie, to jednak musi ten biszkopt być po prostu dokładnie. idealny, nie? Dobra, kończymy. Do zobaczenia. Pa. Pa.